Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Giełda nie chce spadać. Na co czekamy? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i także zachęcam wszystkich do polubienia naszego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Giełda nie chce spadać. Na co czekamy? Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła nam odbicie indeksów giełdowych, powstrzymanie nawet pierwszych symptomów, że możemy być świadkami spadkowego odbicia, spadkowego ruchu, potwierdzającego tego, że wrzesień jest ze statystycznego punktu widzenia najgorszym miesiącem do inwestowania na rynkach akcyjnych. No i pytanie jest, dlaczego giełda nie chce spadać? Na co czekamy? Bardzo tożsamy nawrót popytu na ryzyko na giełdach papierów wartościowych jest obserwowany na innych parkietach, ponieważ rzut oka na indeksy giełdowe w Azji, które dzisiaj, teraz w momencie tworzenia tego wpisu kończą handel, pokazują, że nadzieja na jakieś większe wzrostowe odbicie, odreagowanie jest widoczna, na przykład na giełdzie w Japonii, i to pomimo tego, że na wykresie, tak jakbyśmy odbijali od górnego ograniczenia formacji kanału spadkowego, formacji flagi, i bardzo podobnie jest na indeksie w Hongkongu, gdzie próba uratowania rynku przed przebiciem poziomu 18 tysięcy punktów jest także widoczna, że popyt na ryzyko zaczyna się pojawiać. Dlaczego w Hongkongu poziom 18 tysięcy punktów jest taki istotny? Dlatego, ponieważ jest to miejsce, gdzie przebiega 20% odbicie od maksimów, które były na samym początku tego roku ustanowione. I dla rynku jest to bariera, której przekroczenie będzie oznaczało, że techniczna bessa na giełdzie w Chinach stała się faktem. Jako że ten poziom się broni, dlatego też jest szansa na to i rosnąca jest nadzieja na to, że dojdzie jednak do jakiegoś większego odreagowania w skali podobnej do jakiego mieliśmy miejsca, jaki obserwowaliśmy na przełomie maja i czerwca tego roku, czyli odbicia do średniej 200-sesyjnej, co widać na wykresie, który jest w tle. I bardzo podobne zachowanie, czyli nadzieja na to, że zostanie obronione potężne wsparcie w rejonie 15 600 punktów na indeksie DAX, także jest tutaj widoczna, ponieważ wczoraj giełda nie chciała spadać w Niemczech. Przed popytem pierwsze wyzwanie, czyli przebicie tej najszybszej linii trendu spadkowego, która ma 2 miesiące historii i nie jest jeszcze potwierdzona. Prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie nam pokazywała, jaka jest faktyczna kondycja, siła popytu nawet w krótkim terminie, ponieważ zmaganie z tym poziomem będą miały miejsce. Natomiast na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Podczas dzisiejszej sesji poznamy pierwsze wrześniowe dane z niemieckiej gospodarki i będzie to odczyt wskaźnika ZEW. O godzinie 11 te dane makroekonomiczne zostaną opublikowane. Prognozy mówią, że będzie to spadek względem sierpniowych odczytów i zobaczymy, czy te dane sygnalizują nam cały czas na pogłębianie negatywnych zjawisk w niemieckiej gospodarce. Jeżeli te zjawiska będą kontynuowane, to prawdopodobnie rynek akcyjny będzie musiał nam pokazać, czy jest nastawiony na dyskontowanie złych danych jako dobrych, czy złych jako złych, czyli na klasyczne dyskontowanie danych makroekonomicznych. Z powodu tego, że mamy w tym tygodniu decyzję ECB o stopach procentowych. Jeżeli dane makroekonomiczne, nawet już te za wrzesień, będą się pogarszać, może być to dla części inwestorów sygnał, że ECB nie będzie już tak bardzo skłonny do dalszych podwyżek stóp procentowych. Dlatego też myślę, że będziemy świadkami dość wyraźnych ruchów i dyskontowania tych danych po godzinie 11. Przypominam, to są pierwsze wrześniowe dane makroekonomiczne, a mniej więcej od początku trzeciego kwartału, czyli od 3 miesięcy, dane dla Niemiec, dane dla strefy euro wręcz dramatycznie się pogarszają.
No i to jest wyzwanie dla Europejskiego Banku Centralnego. Wyzwanie w polityce monetarnej. Teoretycznie im gorsze dane, tym bardziej powinny skłaniać ku temu, żeby już dalej nie podwyższać stóp procentowych, a oczywiście im bardziej będzie gołębie nastawienie banku centralnego, tym lepiej dla akcji. Dlatego też nawet gdyby się okazało, że te dzisiejsze dane makroekonomiczne są słabsze od prognoz, to moim zdaniem będzie to korzystne dla rynku akcyjnego i moim zdaniem bez względu na to, jakie będą faktycznie te dane makro po godzinie 11, rynek spróbuje jednak wzrostowego odbicia i daje temu scenariuszowi na dzisiejszą sesję około 75% szansy na realizację, dlatego też spodziewam się, że ten opór, czyli ta linia trendu spadkowego widoczna na wykresie, zostanie wkrótce przełamana. No i odpowiedź na pytanie, giełda nie chce spadać i na co czekamy? Moim zdaniem giełda papierów wartościowych i rynek kapitałowy czeka na jutrzejsze dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Te dane są kluczowe, żeby zrozumieć i bardziej pojąć, co może się stać w polityce monetarnej, ale w skali globalnej, czyli dla Stanów Zjednoczonych. Ponieważ im dane będą pokazywały nam na mocniejszy nawrót do tendencji wzrostowej na inflacji, tym bardziej możemy być świadkami przeceny indeksów giełdowych. Natomiast jeżeli się okaże, że indeksy giełdowe, że inflacja jednak nie jest aż tak dużym problemem, wpływ wzrostu ceny ropy naftowej nie jest już aż tak duży na inflację w Stanach Zjednoczonych, no to w takiej sytuacji prawdopodobnie będzie pretekst ku temu, żeby dyskontować te dane makroekonomiczne na korzyść popytu na ryzyko, ponieważ głównym rynkiem, który powinien to dyskontować, to są amerykańskie obligacje. Dzisiejsza sesja powinna być spokojna na przeczekanie, na doczekanie do tych jutrzejszych danych makro. Dla Stanów Zjednoczonych nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych, dlatego też spodziewam się, że ten dzisiejszy dzień na rynkach obligacji będzie spokojny, podobnie na amerykańskim dolarze. Będziemy czekać na to, co się jutro wydarzy o godzinie 14:30. Przypominam, amerykańskie wyceny co do przyszłej stopy procentowej, one tutaj generalnie niewiele się zmieniają i nawet dane z rynku pracy ze Stanów nie były w stanie mocniej zmienić implikowanej stopy procentowej. Jutro mamy dane o inflacji i naprawdę te dane mają potencjał ku temu, żeby zmienić perspektywę oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych. Dlatego też na co rynek czeka, na co czekamy, to są te dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, które ostatecznie dadzą nam impuls albo spadkowy, albo wzrostowy na giełdach papierów wartościowych. Natomiast, jeszcze raz przypomnę, ryzykiem dla giełd papierów wartościowych jest statystyka, która mówi, że wrzesień to jest najgorszy podczas całego kalendarzowego roku miesiąc dla indeksów giełdowych, dla rynków akcji. Później październik, listopad i grudzień są już dobre dla rynków akcyjnych, ale wrzesień jest najsłabszy. No i część inwestorów może otwierać pozycje pod ten wrzesień, może już spekulować pod to, że wrzesień będzie słaby. Natomiast dane o inflacji powinny albo szybko zakończyć tą spekulację, albo ją wzmożyć. Dlatego też odpowiedź na pytanie, na co czekamy, tkwi w danych makroekonomicznych o inflacji i warto być tego świadomym, jaka jest ich waga i że dopiero jutro poznamy odpowiedź na pytanie, czy wrzesień faktycznie będzie słaby dla indeksów giełdowych, czy szybko się zakończy w oczekiwaniu na to, że Fed nie będzie już aż tak skłonny do jastrzębiego postępowania w polityce monetarnej. A amerykański dolar potwierdza to, że czekamy cierpliwie na dane o inflacji. Tu prawdopodobnie niewiele się wydarzy, podobnie jak na amerykańskich obligacjach, ale warto zwrócić uwagę, że poziom 1,07 ładnie się broni. Jako że spodziewam się, że na obligacjach niewiele się wydarzy, na amerykańskim dolarze niewiele się wydarzy, to prawdopodobnie także niewiele wydarzy się na jenie japońskim oraz na rynku złota. I w tym wypadku między poziomem 1915 a 1930 mamy krótkoterminową konsolidację i cierpliwie czekamy na to, co wkrótce się tutaj stanie. Zobaczymy, w którą stronę rynek obstawia dalszą politykę monetarną i czy jest cały czas bardzo duży wpływ amerykańskiego dolara i zachowania rentowności amerykańskich obligacji na perspektywę co do
krótkoterminowych ruchów na cenie złota. Natomiast popyt na ryzyko i odpowiedź na pytanie, dlaczego giełda nie chce spadać, tkwi także w zachowaniu ceny miedzi, która wczoraj dokonała wyraźnego wzrostu i odbicia od swoich wsparć, nawet okolic wsparć. Doszło do punktowego testu ważnych poziomów w okolicach $8100. Dlatego też zachowanie ceny miedzi może dać nam nastrój zachęcający do tego, żeby giełdy kontynuowały wzrosty. Giełda nie chce spadać i kierunek odpowiedzi na to pytanie jest wykazywany przez zachowanie ceny miedzi. Dlatego też sygnalizuję obserwować, co tam się dzieje, ponieważ perspektywy i ruch na cenie miedzi wyprzedza często to, co będzie się działo na giełdach papierów wartościowych. Wzrosty sprzyjają popytowi na ryzyko, spadki ceny miedzi sprzyjają spadkom indeksów giełdowych. Warto być tego świadomym. Natomiast wygląda na to, tak jakby ropa naftowa szykowała się do kolejnego wzrostu. Na wykresie widzimy krótkoterminową formację przypominającą trójkąt i w tym wypadku rośnie prawdopodobieństwo, że wkrótce dojdzie do wybicia górą i ataku na psychologiczny poziom $90. Myślę, że to jest scenariusz bazowy dla ropy naftowej i od generalnego popytu na ryzyko także powinno zależeć to, czy ropa naftowa dokona takiego impulsu. Moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo niż 70%, że wkrótce ropa naftowa ruszy w kierunku tego poziomu $90. Przypominam, że ropa wybiła górą z 11-miesięcznego kanału konsolidacji i zwykle jest to zapowiedź tego, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce. Natomiast to, co zaskakuje, to są bardzo silne zmiany w ostatnim czasie na Bitcoinie i Bitcoin uratował się przed spadkiem poniżej poziomu $25,000. O poranku dzisiaj znowu rośniemy w kierunku $26,000, czyli generalnie jesteśmy cały czas w konsolidacji, która trwa już kolejny miesiąc. Jesteśmy na tych poziomach zaklęci i Bitcoin ewidentnie buduje tutaj strefę konsolidacji, utwierdzając wsparcia i po prostu czekamy na to, co się dalej wydarzy. A na krajowym podwórku będziemy dalej szumieć i dyskontować te ostatnie dane makro i wydarzenia w sferze polityki monetarnej, czyli decyzja o obniżkach stóp procentowych z perspektywą na kolejne obniżki stóp procentowych. Wczoraj udało się obronić zniesienie 50% na rynku euro-złotego, dlatego też jest to sygnał, że cała ta strefa oporów 4,59, 4,65 się broni i na razie nic tutaj nowego się nie dzieje, a para dolar do złotego dopiero sięga najbliższego oporu. Przypominam, to są okolice 4,36 i w tym wypadku jest to zniesienie Fibonacciego 38,2, ale jak widzimy, siła złotego jest generalnie obserwowana, można ją wyczuć jak na dłoni, a w przypadku dalszego zachowania euro-dolara, który spróbowałby rosnąć i to prawdopodobnie może się to stać dopiero jutro po danych makroekonomicznych, to rynek złotego powinien wkrótce zacząć klasycznie dyskontować wydarzenia na rynkach światowych, ponieważ przypominam, w 80% siły albo słabości polskiego złotego ta siła albo słabość wynika z tendencji na amerykańskim dolarze, na euro-dolarze, a nie z czynników lokalnych. Więc jeżeli się okaże, że euro-dolar wraca do wzrostu w końcówce tego tygodnia, to prędzej czy później złoty wróci do tendencji aprecjacji, czyli do umocnienia. Dlatego też ja cały czas jestem nastawiony optymistycznie dla perspektyw złotego. Uważam, że jest to tylko chwilowa korekta w tendencji do aprecjacji, umocnienia krajowej waluty. Sprzyjają temu tendencje na polskich obligacjach, gdzie ewidentnie cała krzywa dochodowości przesuwa się już w kierunku oczekiwań co do dalszych dynamicznych obniżek stóp procentowych. Widzimy to teraz jak na dłoni. Nawet polskie obligacje dziesięcioletnie zbliżają się już do swoich poważnych wsparć, dlatego też hossa na polskich obligacjach wchodzi w kolejny etap, w kolejną fazę i zobaczymy, jak bardzo na podstawie zachowania polskich obligacji dziesięcioletnich, zobaczymy, jak bardzo rynek wierzy faktycznie w to, że stopy procentowe
w przyszłym roku, w 2024, mogą spaść poniżej poziomu 5%. Jeżeli rentowności spadną poniżej 5% na polskich dziesiątkach, będzie to potwierdzenie, że ten popyt na ryzyko wierzy w to, że perspektywy inflacyjne w naszym kraju, że perspektywy co do tego, co się może wydarzyć w polityce monetarnej, uzasadniają taką tezę. I na koniec odpowiedź na pytanie: giełda nie chce spadać także dla polskiego parkietu i na co czekamy? Myślę, że w tym wypadku analiza techniczna bardzo ładnie wychwyciła, dlaczego strefa 1900-1930 punktów jest tutaj taka szczególnie istotna. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiegają średnie kroczące na wykresach tygodniowych. Mamy także dolne ograniczenie tego dwumiesięcznego kanału spadkowego, dlatego też prawdopodobnie do tych danych makro ze Stanów Zjednoczonych niewiele się wydarzy i dopiero jakiś bardzo mocny impuls ze strony europejskich danych mógłby wybić rynek z tej konsolidacji, ale ja tego się nie spodziewam, dlatego też myślę, że dzisiejsza sesja będzie na przeczekanie, na doczekanie, będzie nam pokazywała, że rynek utwardza tutaj i szuka dna, a po danych, które poznamy jutro, będzie szansa na wywołanie jakiegoś następnego, mocniejszego impulsu, na który warto być gotowym. Giełda nie chce spadać, to są fakty. Na co czekamy? Odpowiedź tkwi w danych o inflacji, które poznamy jutro o godzinie 14:30 dla Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć.